Jeśli historia wydawała ci się kiedykolwiek nudna, to po prostu znaczy, że nie trafiłeś jeszcze na sedno historii. To miejsce, gdzie starożytne imperia ożywają, wielkie bitwy nabierają tempa, tak jak w filmie, a sekrety sprzed tysięcy lat potrafią naprawdę zaskoczyć. Bez szkolnej nudy, za to z niesamowitym klimatem, pasją i opowieściami, które wciągają od pierwszych sekund. Wejdź raz i zobacz, że historia naprawdę może uzależniać. Witamy serdecznie po raz kolejny w Co tam panie polityce. Witam ciebie, Sławku. Witam Ciebie, Arturze, i witam naszych widzów. Dziś, moi drodzy, będzie troszeczkę taki inny program, dlatego że nie skupialiśmy się na takim twardym opowiadaniu o pewnych faktach politycznych. Sławek był akurat na wakacjach, więc wrócił, więc troszeczkę na luzie to robimy. Robimy to na zasadzie, żeby troszeczkę podsumować ostatnie 2 tygodnie i dwie poważne sprawy, to znaczy kwestie tej wojny, nazwijmy to ukraińskiej, i tej wojny irańskiej. Ja może na samym początku pozwolę sobie na takie pewne przemyślenia, później Cię dopuszczę do głosu, ale chciałem się Oczywiście. podzielić na samym początku pewnymi przemyśleniami, którymi się zastanawiałem. Któregoś razu oglądałem takie bardzo ciekawe spotkanie u Rymanowskiego, tam nie pamiętam jak ten człowiek się nazywał, ale ten człowiek powiedział, że Polacy na samym początku tej całej pseudowojny ukraińskiej popełnili jeden poważny błąd. Bo gdyby oni uczciwie powiedzieli, że tak, Ukraińcy to przez wieki był naród pasożytów, tak, Ukraińcy boją się wykopalisk na Wołyniu, tak, Ukraińcy krzywdzili nas i robili rzezie, Ukraińcy są tacy, jacy są, ale po prostu przykładowo walczą z tą Rosją, to Ukraińcy byli, nawet gdyby powiedzieli, że ten Załęski jest cwaniakiem skończonym, ale powiedzieliby prawdę, to z całą pewnością podejście Polaków do Ukraińców byłoby całkowicie inne. Bo niestety wszystko, co jest oparte na kłamstwie, to zawsze kończy się źle. Spójrzcie na całą tą pseudopandemię, która była, i kłamstwa, które wciskano, że jeszcze 2 tygodnie, jeszcze 2 tygodnie, jeszcze musi być szczepionka. Ja zadawałem pytanie, a jak będzie szczepionka, to co? No i wtedy było milczenie, tak? I tutaj to samo. Macie specjalistów, mechezów, którzy tłumaczyli, Rosja ma jeszcze na 2 dni amunicji i bzdury opowiadali. Taki sam schemat. Jeszcze chwila, jeszcze sekundka, jeszcze sekundka. No wiecie co? Mi się wydaje, że my to na tą całą pseudowojnę powinniśmy patrzeć troszkę z innej perspektywy. My po prostu jak taki rubaszny szlachcic wielkopolski, Ukraińcy gdzieś tam sobie siedzą na tej siczy zaporowskiej, załóżmy, i tam się tłuką z jakimiś Mongołami, czy czort wie z kim. I być może ten szlachcic wielkopolski absolutnie by na obiad tego kozaka nie zaprosił, a tym bardziej by nie chciał, żeby on był mężem jej córki, tak? Ale tłuką się tam z Mongołami, więc niech się tłuką, nie? I gdyby w ten sposób to było przedstawione, tak po staropolsku, podejście byłoby kompletnie inne. Problem niestety polegał na tym, że Polacy chcieli sobie zrobić z nich przyjaciół, nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć po co. I zaczęło się poklepywanie, pochlastywanie po plecach i tyle. A to wszystko doprowadziło do tego, że w tej chwili, pomimo że Ukraina jest narodem upadłym i państwem upadłym, bo jest państwem upadłym, gdzie w tej chwili na Zachodzie krzyczą, że ileś tam miliardów potrzeba, bo jak nie będzie, to Ukraina padnie, bo nie jest w stanie płacić na siebie, to jest poważniejszym państwem niż Polska. Bo na przykład Ukraina jest w stanie powiedzieć, że nie podoba im się, że Izrael coś robi, a Polska tego nie powie. A Polska tego nie powie. Zresztą jeszcze tak wam powiem tytułem wstępu, moi drodzy, że no bo akurat dlaczego to dzisiaj mówimy o tych kwestiach wojennych, no bo dzisiaj 9 maja, czyli Dzień Zwycięstwa, nie? No, krasny Dzień Pobiedy ogólnie. Dzisiaj jest Dzień Zwycięstwa, to pójdzie jutro, 10 maja, natomiast wiecie, jedyną prawdę, jaką tak naprawdę Ukraińcy mogliby powiedzieć, to, bo wiecie, oni potrzebowali rozmaitych autorytetów. I te autorytety nie mogli ściągnąć Mazepy, nie mogli Sachajdacznego ściągnąć, nie mogli Chmielnickiego ściągnąć, tak? Musieli ściągnąć kogoś, kto był bliżej. Czyli ściągnęli Banderę, bo oni nie mają kompletnie czym się pochwalić. A tak naprawdę dziwię się, że nie powiedzieli, że już w czasie II wojny walczyli przeciwko Rosji i kontynuują tą tradycję, bo walczyli jako SS Galicjen, prawda?
Tak to było. A na zakończenie wam tylko, zanim przejdziemy do tematów ukraińskich, to żeby rozgrzać sytuację, to nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest fake, ale być może się już spotkaliście z projektem banknotu 1000 złotowego, gdzie na tym banknocie 1000 złotowym miałby widnieć Jarema Wiśniowiecki. Prawda? Bardzo ciekawy projekt, bardzo fajny. Polecam, żeby się z nim zapoznać. Dlaczego? Dlatego, że akurat Wiesz co, trafia na ja jestem za. Ja jestem jak najbardziej za. ale rozumiesz, bo najśmieszniejszy projekt jest, że Ja, na wszystkich banknotach są tak, królowie albo władcy polscy. tak. Jarema A nie ja, jest, prawda? nie Jarema jest królem, tak, ale miał syna króla, także wiesz, No, Dymitra jednego z Wiśniewieckiego. największych niedołężników, ale Tak, miał. zgadza się. Ale miał korybuta. Natomiast to jest bardzo, jeśli takie coś by zostało zrobione, to byśmy mieli taki paradoks dolarowy, gdzie oczywiście mamy dolary, na dolarach są prezydenci Stanów Zjednoczonych z wyjątkiem jednego banknotu. Na jednym banknocie nie ma prezydenta Stanów Zjednoczonych, prawda? Mamy na 10-dolarówce Hamiltona. Hamilton nigdy nie był, a był największym przekrętem i sam się wpasował na dolary. No nie? Także Proszę bardzo. tak, żebyśmy mieli taki sam paradoks dolarowy, gdzie byliby władcy polscy z 1000 złotówką Jaremą Wiśniowieckim. Wiesz co, ja się podpisuję obiema rękami pod tym. Ja jestem zwolennikiem wręcz, wiesz, Jaremy Wiśniowieckiego i muszę Powiem ci, powiedzieć, bardzo ciekawa postać, tak, wyklęta tak, przez bardzo. własną matkę. Wyklęta przez własną matkę za to, że z prawosławia przeszedł na katolicyzm, a przeszedł na katolicyzm tylko po to, żeby być księciem polskim. A nie kniaziem Jaremą, o Tak. którym nie Gintrowski, no Gintrowski chyba i Kaczmarski śpiewali, czy potem mamy też w Ogniem i Mieczem kniazia Jaremę. Tak. Ale bardzo ciekawa, bardzo oryginalna postać. U mnie na kanale jest ciekawy film na temat klątwy wiśniowieckich, która od dawna ciążyła i wszyscy w dziwnych okolicznościach dziwnie ginęli. Polecam, jak ktoś by chciał, żeby sobie zajrzeć i obejrzeć tą Tak. klątwę wiśniowieckich. Ale przejdźmy sobie spokojnie do naszego tematu. My postanowiliśmy ze Sławkiem coś takiego, że sobie poomawiamy te tematy związane z okazji Dnia Zwycięstwa oczywiście. Tak, No. na luźno sobie omówimy. Dobrze, ja skomentuję może i to, co powiedziałeś. Najpierw od Jaremy Wiśniowieckiego. Ja jestem jak najbardziej za. Ja uważam, że Jarema Wiśniowiecki był no naprawdę bardzo wpływową postacią, jeśli chodzi o właśnie ziemie obecne ukraińskie, dlatego że on tam zarządzał i zarządzał się bardzo dobrze. I na zasadzie takiej, że on w momencie, kiedy ktoś wystąpił przeciwko niemu, no karał. I to poważnie karał, nie? Ale jeżeli ktoś z nim żył w zgodzie, no to potrafił naprawdę zarządzać tymi ziemiami i on doprowadził te ziemię tak naprawdę do rozkwitu swoistego. I z tego powodu też, no, jemu należy się naprawdę bardzo duże uznanie i ogromny szacunek. Fakt, że później tam za czasów Chmielnickiego on tam gromił tych kozaków i był bardzo skuteczny w tym, trzeba powiedzieć, no ale niestety, w którym on chyba w 49 roku czy w 50 jakoś, nie pamiętam dokładnie w którym, ale no umarł. No i z tego co pamiętam, to on umarł chyba na syfilis, jeśli się nie mylę, nie? Także W ogóle tam klątwa ciążyła nad wszystkimi z no, jego rodu, natomiast też mówiono, że damy czy żony z rodów wiśniowieckich to były wdowy wiśniowieckie, nie? Bo one bardzo a, szybko pozostawały wdowami. W dziwnych okolicznościach ich mężowie jakoś ginęli. Natomiast jeszcze odnośnie Ukrainy, tylko podpowiem taką jedną rzecz, że ostatnio ciekawą opinię słyszałem, jak próbuje się zrusyfikować, znaczy zukrainizować język polski, bo my mówiliśmy zawsze na Ukrainie z prostej przyczyny, bo po rosyjsku było ja jedu na Ukrainę, tak? A po ukraińsku w Ukrainu. I dlatego próbuje się zukrainizować język polski, mówić w Ukrainie. To ja tylko chciałbym takie porównanie podać, żeby lepiej zrozumieć, dlaczego powinno się mówić, że się jedzie na Ukrainę, a nie w Ukrainę, żebyście mieli też świadomość, bo takie coś ciekawego znalazłem. Porównując, można by powiedzieć, że można siedzieć albo na dupie, albo w dupie. To kto no, woli. zasadnicza różnica, nie? To kto woli, komu gdzie jest przyjemniej. Prawda?
ogólnie, komu gdzie jest przyjemniej. I to jest tak analogicznie do tego, jak na Ukrainę i w Ukrainę, nie? Jak próbuje Wiesz co, się... też postaram się zapamiętać o tym, dlatego że ja przypuszczam, że też mi się tam wymyka od Czasami czasu ci do się czasu. wymyka, ale ja nie piję Aha, kompletnie do ciebie, tylko ja podaję ten przykład, że dlaczego w języku polskim się wzięło na Ukrainę, na Słowację, na Litwę, na Łotwę, tak? Dlatego, że po rosyjsku tak jest. Natomiast po ukraińsku jest w Ukrainu. No ale niektórzy pierdolca dostali i już nie były pierogi ruskie, tylko pierogi ukraińskie. Nie było na Ukrainę, tylko w Ukrainę. Chociaż ludzie zapominają, że pierogi ruskie wcale nie pochodzą z Rosji, tylko z nie, Rusi. Tylko z Rusi. zdecydowanie nie. W Rosji ich nawet nie znają. O, Ja jeszcze pamiętam, jedną rzecz wam powiem. Właśnie a propos pierogów, na przykład dlatego, że po rosyjsku pierogi są warenniki, wareniczki, nie? I tak, dokładnie. najśmieszniejsze jest to, że Ukraińcy zawsze mówią o warenki, warenki, tylko że oni nie rozumieją jednej rzeczy, że wareniki, w ogóle i te słowo wareniki i tak dalej, ono się pojawiło w języku ukraińskim gdzieś w XIX wieku pod koniec, a pierogi polskie były już dużo, dużo wcześniej. O. Dobrze, słuchaj, wróćmy jeszcze z tą Ukrainą i na Ukrainie. I w każdym razie, jeśli chodzi o tego Jeremiego Wiśniowieckiego, on umarł wtedy, kiedy umarł. No tak jak mówisz, klątwa jakaś przedwcześnie, zdecydowanie przedwcześnie umarł. On tam się zasłużył bardzo mocno, jeśli chodzi o gromienie tego powstania chmielnickiego. Miał tam kilka wygranych. Zresztą ta obrona z Baraża jest opisana bardzo dobrze i zgodnie z prawdą historyczną. Oczywiście są pewne rzeczy koloryzowane, ale zgodnie z prawdą historyczną jest opisana w Ogniem i Mieczem Sienkiewicza, także to też polecam, jeżeli będziecie chcieli, to możecie się zapoznać z tym. I tak jak powiedziałeś, ponownie, Ukraińcy zawsze gromili trzy nacje: Polaków, Żydów, Rosjan. Wtedy tak było, w XVII wieku, poprzez XVIII wiek, poprzez XIX wiek i tak dalej. W XIX wieku, no to wiadomo, Polska była już rozebrana całkiem, także Polski nie było, nie? No to już było troszeczkę co innego, nie? Ale na pewno XX wiek, było tam mnóstwo zamachów, także to też nie można zapomnieć o tym, że no niestety Ukraińcy, czy są naszymi braćmi, czy wrogami, to wszystko zależy od tego, jaki biznes mają z tego. A nawet jeżeli mieliby interes taki, żeby po prostu się z nami w jakiś sposób bratać, ja nie do końca jestem przekonany, że to byłoby szczere. Nie? Tak jak na przykład w tej teraz obecnej sytuacji, gdzie widzimy, że z jednej strony nas się chwali, a co to my wspaniali jesteśmy, tak? A z drugiej strony nam się wysyła jakieś rakiety doprzewodowe, tak? Po to, żeby nas wciągnąć w wojnę, nie? No i jeszcze i kilka tam innych po prostu. No tak jest, Artur, no wiesz. Nie, Nie, no tak, no tam przewodów to był wiesz, dopiero początek, wiesz, bo tam były no, jeszcze inne, tam babki z tak, amunicją przez granicę, gazociąg, tam gazociąg, magazyny. akurat jeśli chodzi, No. Artur, jeśli chodzi o gazociąg, to z dłuższej perspektywy to Ukraińcy wyświadczyli nam przysługę i już ci mówię dlaczego. Dlatego, że ponieważ te Nord Streamy wszystkie poszły się całować i one już nie istnieją, tamta nitka nie istnieje i jest nieopłacalna, żeby ją odbudować, bo trzeba by było inwestować kolejne pieniądze na to, żeby to odbudować, a teraz nawet nie ma zgody ani siły politycznej, żeby do tego doprowadzić. Jest inna sprawa, która jest bardzo ważna z perspektywy Polski, a mianowicie ja ostatnio widziałem, to był kanał Dla Pieniędzy, jeśli się nie mylę. Tamten gość naprawdę bardzo fajnie gada i on mówił coś takiego. Izrael teraz zaczyna inwestować gigantyczne pieniądze w nitkę gazową od Bliskiego Wschodu, poprzez Izrael oczywiście, nie, poprzez Włochy aż do Europy Środkowej. Do Europy Środkowej, czyli do Polski. I ponieważ od 27 roku, czyli już od następnego roku, Unia Europejska ma się całkowicie odciąć od gazu rosyjskiego, ten gaz będzie musiał płynąć skąd indziej. Na razie płynie z USA, jest to około 60%. Natomiast jeżeli ta nitka zostanie otwarta, a przy naszej technologii jest to jak najbardziej do wykonania i to nie są lata, tylko przypuszczam, że to są miesiące, żeby coś takiego zbudować. I jeżeli coś takiego dojdzie do skutku, Polska może stać się hubem, gazowym na całą Europę.
Także Polska może, wiesz, zarobić. I zmierzam do tego tutaj, żeby po prostu nie rozgadywać się na ten temat, zmierzam do tego, że wysadzenie tego Nord Streamu, no kto wie, czy jeszcze nie podziękujemy, wiesz, Ukraińcom za to, nie? Ja tego nie kwestionuję, że Mhm. to jest nam na rękę, ja się z tobą zgadzam, tylko rzecz polega ogólnie na tym, że robili to Ukraińcy, a oczywiście winę zrzucono Tak, na Rosjan, nie? no Ale wiesz, oczywiście. co się w ostatnich 2 tygodniach stało? Mi się wydaje, że dosyć ciekawy jest właśnie, ponieważ dzisiaj mamy 9 Tak, maja, to wydaje mi się, że tym największym takim wydarzeniem jest ta propozycja właśnie krótkotrwałego zawieszenia broni, która jest ogłoszona przy tym silnym nacisku tej administracji Donalda tak. Trumpa. Tutaj chodzi o ten 3-dniowy rozejm, który obecnie mamy, który jest związany z obchodami Dnia Zwycięstwa, tak? Wydaje mi się, że to jest, wiesz, pierwszy, zresztą ja jestem święcie przekonany, zaraz jak do tego przejdziemy, do informacji CIA, że ta wojna i tak już się chyli ku powoli końcowi, dlatego w tej chwili rozkręca się temat Iranu, nie? Ale chodzi mi troszeczkę o inną rzecz, że to jest taki pierwszy motyw, gdzie jest ten pokój, nazwijmy to na poważnie, że niby Rosja i Ukraina chcą to jakoś zrobić. No oczywiście tam Ukraina niby nie ufa temu rozejmowi, bo Kijów twierdzi, że Rosja te wszystkie przerwy wykorzystuje do przesuwania amunicji, Przegrupowania i przegrupowania, dozbrojenia się, nie? logistyki i tak dalej, no Mhm. nie? No, Ukraińcy przypominali cały czas, że te różnej maści są, te rozejmy wielkanocne były, te lokalne zawieszenia broni w Donbasie i tak dalej, i tak dalej. Tylko wiesz, pytanie, kto tak naprawdę prowokował, że do tego doszło. Tak samo jak się mówi, że to Rosjanie najechali na Ukrainę, a się zapomina o tym, że to najpierw Ukraińcy wysłali czołgi na Donbas za to, że i na Ługańsk, i podpalili ludzi w Odessie rosyjskojęzycznych, co już zostało udowodnione w sądach ogólnie, nie? O tym też Leszek Miller No, mówił, nasz były premier, i o tym mówił. I on mówił, że tam kilkanaście tysięcy Rosjan zginęło. Oczywiście ja pamiętam, że to poddawano w wątpliwość, ale on nie, ale mówił, to były że dane z te dane ONZ-u. on ma z ONZ-u. Tak, dokładnie. Te To dane były są z dane z ONZ-u. ONZ-u i to jest prawda, Mhm. że po prostu wprowadzono zakaz używania języka rosyjskiego na terenie Ukrainy, a przecież połowa Ukrainy mówiła zawsze po rosyjsku. Tak. Więc wiesz, Mhm. tutaj o to chodzi. Mi się, wiesz, co też wydaje, nie wiem jak ty na to patrzysz, ale mi się wydaje, że w ogóle w chwili obecnej to w ogóle Rosja zmienia strategię tej wojny, bo Rosja coraz mniej, jeżeli się zaczniemy przypatrywać temu, to Rosja coraz mniej stawia na te kwestie związane z przełamaniem frontu, a bardziej przykłada się do ekonomicznego wyniszczania Ukrainy, do niszczenia energetyki, do takiego terroru dronowego, do tej presji psychologicznej na ludność. Wcześniej chodziło o przełamanie, a teraz bardziej o trzymanie tego w napięciu, nie? Artur, tylko osioł nie zmienia zdania. Mhm. I dobrze wiesz, że chyba tylko osioł się nie uczy. A Rosjanie, co jak co, ale oni uczą się na własnych błędach. Oni zawsze stawiali na brutalną siłę i po to, żeby zdalać masą przeciwnika, no i po prostu w ten sposób wygrać. Tak to miało miejsce w czasach II wojny światowej, tak to miało miejsce nawet w czasach wtedy, kiedy my z nimi wojowaliśmy, kiedy staraliśmy się wyzwolić spod jarzma rosyjskiego. I tak to miało miejsce na początku tej wojny właśnie w Ukrainie. Tak? Natomiast Rosja zdaje sobie sprawę z tego, że zasoby ludzkie są ograniczone i to bardzo, bardzo mocno ograniczone. I Rosja nie jest w stanie tutaj zawojować nic, dosłownie nic. Natomiast ekonomia jest tutaj number one i to jest bez żadnego kwestionowania, to jest bezsporna prawda, że praktycznie wszystkie imperia, to o czym mówiliśmy, Arturze, nie pamiętam w którym odcinku, że tak naprawdę te imperia upadają nie ze względu na jakieś tam słabości niematerialne, tylko słabości na przykład terytorialne, tylko ze względu na słabości materialne, finansowe, ekonomiczne. I tak samo jest i z Rosją. Nie ma państwa na świecie, które zdołałoby unieść na swoich barkach finansowych wojny. Nie ma takiego państwa. USA, tak a propos, jest
kolejnym państwem, które upadnie, dlatego że USA wzięło na siebie zbyt wiele. To, o czym mówiliśmy chyba 2 czy 3 odcinki wstecz. I Rosja, ucząc się, po prostu stawia na to, żeby po prostu Ukrainę wykończyć ekonomicznie. Jest jeszcze Unia Europejska, która wspiera tą Ukrainę i to się zgadza też z tym, że wiesz, w interesie Rosji leży to, żeby osłabiać poprzez Ukrainę Unię Europejską. No i to się teraz akurat dzieje, dlatego że te 90 miliardów, które mają być poświęcone na przykład Ukrainie, mogłyby być poświęcone na coś innego, na jakieś naprawdę poważne inwestycje po to, żeby choćby gospodarka Unii Europejskiej stała się, czy rynek Unii Europejskiej stał się konkurencyjny na przykład z innymi rynkami, tak? Choćby obniżenie na przykład kosztów nośników energii, nie? Oczywiście to się nie dzieje. Dlatego Rosja, robiąc coś takiego, oczywiście poszła po rozum do głowy, no i nie wiem, czy oni skonsultowali się z Chinami, czy sami do tego doszli, ale dla mnie to jest logiczne następstwo, że coś takiego będzie odbywało się coraz bardziej, coraz intensywniej, dlatego że Rosja nie jest w stanie wygrać tego po prostu przy użyciu zalewania masą żołnierzy na przykład ziemi ukraińskich. Te czasy się już skończyły się bezspornie ze względu na to, że teraz automatyzacja, nawet pola walki poprzez drony i poprzez te, nie wiem, czy widziałeś, nie wiem, czy nasi widzowie widzieli, to możecie sobie znaleźć. Istnieją takie czworonożne roboty, które one jak psy wyglądają, które są tak naprawdę wyposażone i w amunicję, i w czujniki, i w kamery termowizyjne, które chodzą na zwiady tak naprawdę, potrafią zabijać, potrafią zbierać informacje i coś takiego, jestem przekonany, że w Ukrainie coś takiego się stosuje, dlatego że po prostu jeżeli Anglicy tam jeżdżą, Francuzi tam jeżdżą, USA, tak samo Amerykanie tam jeżdżą, oni muszą testować coś takiego. Także wiecie, no Rosjanie zdają sobie sprawę, że po prostu tym się wojny teraz nie wygrywa. Wojny zawsze wygrywało się przy pomocy ekonomii i przy pomocy po prostu osłabienia ekonomicznego swojego przeciwnika. I to jest dokładnie to, co teraz Rosja robi. Nie? Znaczy, schemat rosyjski, wiesz, schemat rosyjski jest bardzo prosty. Po pierwsze, najpierw lecą tanie drony, potem na skutek tego Ukraina uruchamia obronę i potem nadlatują takie rakiety manewrujące albo balistyczne. I to przede wszystkim ten schemat ma na celu wyczerpać zapasy Ukrainy, podnieść koszty wojny i osłabić morale społeczne. I tu tak naprawdę, szczerze mówiąc, o to chodzi. O tego typu wyniszczenie, no nie? Ale to nie tylko o to chodzi, Artur, dlatego że tam chodzi jeszcze o to, żeby odciąć Ukrainę, żeby obciążyć Ukrainę na przykład dodatkowymi kosztami, których można było uniknąć, nie? Niszczeniem mostów, niszczeniem infrastruktury i tak dalej, i tak dalej. To wszystko trzeba będzie odbudować, nie? Ukraińcy oczywiście się odgryzają, dlatego że niszczą tam te huby ropy naftowej, przepompownie wszystkie i to, cały ten przemysł przetwórstwa ropy naftowej niszczą to i to niszczą na potęgę. No i po prostu Rosja tutaj się bardzo mocno przejechała, nie? I z tego też powodu Rosjanie widzą, że ekonomia jest znacznie lepszym narzędziem do tego, żeby wykończyć przeciwnika, niż choćby bomba atomowa. Dlatego, że bomba atomowa zniszczy wszystko i po tym no niestety trzeba odbudowywać, a nie można ze względu na zniszczenia i promieniowanie radioaktywne. Trzeba czekać, dlatego narzędzia ekonomiczne są zawsze numerem pierwszym i zawsze są na samym szczycie listy, których się po prostu używa przeciwko swoim wrogom. Iran, USA, Izrael, dokładnie to samo jest. Przecież widzimy, co się tam dzieje, nie? W każdym razie ja uważam, że to nie jest dla mnie to zaskoczeniem, tylko powiem szczerze, że dziwi mnie, że Rosjanom zajęło tak długo, żeby do tego dojść, z tym, że mi się wydaje, oni chcieli po prostu się pokazać, nie? Chcieli pokazać swoją siłę, no ale niestety siły już nie mają i wątpię, żeby kiedykolwiek ją odzyskali. Proszę, oddaję głos tobie. No właśnie, widzisz, jak prześledzimy te wszystkie czasopisma ukraińskie, czy wiadomości ukraińskie, to się okaże, że pretensjonalność narodu ukraińskiego, znaczy władz ukraińskich jest coraz większa, bo oni twierdzą, że ten rok 2026
będzie na tyle przełomowy, że istnieją tylko dwa logiczne rozwiązania. Albo po prostu Zachód zwiększy swoją pomoc, albo wojna zacznie się zamrażać. I teraz widzisz, chodzi o to, że Ukraina żąda tych gwarancji bezpieczeństwa, chociaż nie ma kompletnie nic i straszy na prawo i lewo. Tak. Sama się zresztą odsuwa od Stanów Zjednoczonych, co jest dziwne. Natomiast chodzi o coś takiego, że chce tych gwarancji bezpieczeństwa, chce ochrony podobnej do NATO, chce automatycznych dostaw broni, tej stałej obecności wojskowych sojuszników. Oni po prostu obawiają się tego, że jak wojna się zamrozi, to za kilka lat będzie powtórka z rozrywki, no nie? I No bo dlatego cały będzie. czas ona naciska, że ma być Mhm. więcej uzbrojenia. To też jest absurdalne i bezczelne, bo skoro Ukraina sama stwierdziła, że nadwyżki broni będzie sprzedawać, no nie, i otworzyła punkty w Danii na przykład, to nie bardzo rozumiem, dlaczego mamy im jeszcze pomagać, jak im się tak dobrze powodzi, a my No cierpimy dokładnie. na braki, no nie? No i gadanie, że myśmy oddali im tam na przykład, nie wiem, a i jeszcze my bierzemy safe, który mamy tam przynajmniej w 30 czy iluś procent oddawać to Ukraińcom, nie? No bardzo, bardzo ciekawe, nie? Widzisz, tutaj Kijów domaga się cały czas To tych nie jest ciekawe, tylko to jest zbójeckie, po prostu zbójeckie posunięcie jakieś, no no ale to. wiesz, my nie mamy na to wpływu, no jest to, co jest. Tak Zgadzam przy się, okazji, zgadzam się. tak Natomiast przy okazji, widzisz, wiesz, te same zagrywki, o których mhm, żeśmy mówili, że oni zaczynają mhm, szantażować Europę. Już nie na tak, zasadach fair play czy wdzięczności, ale szantażować. To, co zrobili z tym ropociągiem czy gazociągiem, nie pamiętam, na Węgry co szło, prawda? tak, Że mhm, uszkodzili. Czy odcięli Słowację tak samo, prawda? Od dostaw z Rosji i próbowali na różne sposoby szantażować, no nie? Bo tutaj narasta to napięcie wokół tej możliwości zamrożenia wojny. I to jest chyba, wydaje mi się, że jeden z takich najważniejszych tematów geopolitycznych, bo Ukraina boi się, że front zostanie zatrzymany, że Rosja zachowa te okupywane ziemie i słusznie, znaczy trudno się boi. Oni oczywiście, przecież Rosjanie nie odejdą z tego, co wzięli. No, no oczywiście, że tak. bądźmy realistami, więc jakieś głupie gadania, że rząd PiSu zgadzał się, że my będziemy odbudowywać Donbas, no to gratuluję bardzo, skoro Donbas nigdy do Ukrainy nie wróci, no. Tak. Więc to już było w punkcie wyjścia pokazanie, oddanie pieniędzy, a głupki wierzyli w to, że to będzie, wiecie, inaczej, tak? Co więcej, Ukraina cały czas stęka i sapie, żeby nie było tak, że poza plecami Ukrainy zostanie ten pokój zawarty, że to będzie Jałta 2, tak to nazwijmy, Tak. nie? Ale w mojej ocenie to będzie właśnie Jałta 2, bo Zdecydowanie. to Ja będzie. uważam, że tak będzie, dlatego że Ukraina, tak jak powiedziałeś, nie ma nic do zaoferowania, nic, nie ma żadnej karty przetargowej. Ukraina jest tak wykończona, tak słaba, że tam będzie, tam należy wpompować gigantyczną ilość pieniędzy. Jeżeli to się nie stanie, Ukraina padnie i albo stanie się półpustynią jakąś, która po prostu będzie mogła być zagarnięta przez jakieś państwa ościenne, albo po prostu stanie się, albo po prostu zaciągnie pożyczkę i po prostu się odbuduje. Pożyczka zawsze wiąże się z jakimiś zobowiązaniami, nie? No i teraz pytanie, czy ta Ukraina będzie w stanie sprostać tym zobowiązaniom, czy nie? No, Bo to jest największe pytanie, nie? no Moim zgadza zdaniem się, no Ukraińcy, zgadza się, bo jakby tak, to nie rozegrać. Ukraińcy będą robili dokładnie to, co robią teraz, czyli będą szantażowali i jeżeli dacie nam pieniądze, to my wam tych pieniędzy nie zwrócimy. A jeżeli chcecie przyjść i odebrać je, to tak, to przychodźcie, nie? No i co? I nowa wojna będzie z Wiesz Unią co, Europejską czy z kim, nie? ja ci Wiesz. powiem coś takiego, że Mhm. jakby to nie rozegrać, nawet przy tych podziałach, to i tak ta wojna będzie politycznym zwycięstwem Putina, bo on tę ziemię zachowa, to nie ma dyskusji, Tak. tak? Natomiast wiesz, tutaj wam powiem, że bardzo ciekawa jest proroctwo Stęgoborza, no nie? To jest to proroctwo, nie wiem czy pamiętacie, że tam dadzą 3 korony pomazańcowi z Krakowa i to przypisywano, że to chodzi o Wojtyłę i tak dalej, i tak dalej. I w jednej z tych zwrotek tego proroctwa Stęgoborza jest powiedziane coś takiego, że Polacy dojdą aż do Kijowa. Oni dojdą aż do Kijowa. I w mojej ocenie będzie taki pokój zawarty, cichy pokój między Zachodem a Rosją, polegający na tym, że Rosja, znaczy załóżmy Rosja pewne tereny zatrzyma, wojska te z Europy wejdą w jakimś tam stopniu na teren Ukrainy, no i do tego dojdzie, że na przykład ciekawą rzeczą jest, że w ostatnim tygodniu rząd Ukrainy zażądał od wszystkich państw Europy,
żeby podać spis Ukraińców, którzy w jakich państwach ilu mieszka i gdzie mieszka, bo oni chcą, żeby ci ludzie wrócili na Ukrainę, tak? No oczywiście, jeżeli będą chcieli, tak to się mówi, nie? No. Ale wiesz, ale można to różnie robić. Wiecie, wydaje mi się, bo odnośnie Czekaj, Ukrainy... zatrzymajmy się przy tym, co powiedziałeś. Ja tutaj się zgodzę z tobą, jeśli chodzi o tym pokoju w Kijowie, dlatego pamiętasz, jak jeszcze rozmawialiśmy jakiś czas temu, kilka lat temu dobrych, o tym, że Polsce rzuci się tereny, takie kukułcze Kukułcze jajo. jajo, tak? I ja uważam, że coś takiego jest jak najbardziej możliwe, ze względu na to, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, że w Ukrainę należy wpompować gigantyczną ilość gotówki i to nie są miliony, nie są miliardy, tylko to są setki miliardów dolarów lub euro. Tak? A takie przedsięwzięcie no, może być ponad możliwości finansowe jednego państwa. Także to będzie musiało być rozdzielone. Ukraina z punktu widzenia Rosji, bo to jest to, o czym ja chciałem mówić, z punktu widzenia Rosji będzie to jak najbardziej pożądane ze względu na to, że Ukraina w jakiś sposób jako państwo może nie przestanie istnieć, ale funkcjonowanie tego państwa zostanie bardzo mocno ograniczone i będzie się na przykład zamykało w rozporządzaniu pożyczek finansowych i oddawaniu długów, tak? A wszystkie inne decyzje administracyjne czy militarne będą na przykład w zasięgu, w zakresie na przykład państw, z którymi łatwiej się będzie dogadać niż z Ukraińcami. Dlatego z punktu widzenia Rosji ma to jak największy sens i ja uważam, że coś takiego jest możliwe. Dobrze, ale to tylko to chciałem powiedzieć. Artur, oddaję tobie głos, bo chciałeś przejść dalej. Wrzucę jeszcze tylko takie ziarenko niepewności, żebyście się wszyscy zastanowili. W ubiegłym tygodniu głośno padła rzecz, że Polacy mają za darmochę, uzgodniono z Ukraińcami, że Polacy za darmochę mają wybudować autostradę od granicy polskiej aż do Lwowa, czyli 80 kilometrów. I rząd polski na to się zgodził pod obecnością, załóżmy, Donka naszego, prawda? Oczywiście rozpętała się potężna burza. Ja też jestem wkurzony za coś takiego, prawda? Z jakiej racji my mamy to brać? Ale Oczywiście. słuchajcie, popatrzmy troszeczkę szerzej. Ja tu nikogo nie biorę, nie oceniam, ani nie podburzam, tylko chodzi mi o to, żebyśmy troszkę dalej popatrzyli z pewną rzeczą, bo może jest coś, o czym my nie wiemy, a to jest już od dawna, o czym my nie wiemy. A może właśnie jest to, co my ze Sławkiem mówimy zaprawdę, że my to kukułcze jajo dostaniemy, tylko nie jest to oficjalnie głośno mówione. Oczywiście. I teraz Polska robi to dla siebie tak naprawdę, tą autostradę aż do Lwowa, tylko o tym nie jest głośno mówione. A ten rozbiór Ukrainy już jest dawno zaplanowany. W mojej ocenie on był zaplanowany już od samego początku tej całej pseudowojny. Bo jeszcze zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Zastanówmy się, czy właśnie mówię, co jest, o czym my jeszcze nie wiemy, prawda? Dokładnie. To, co jest, o czym jeszcze nie wiemy, bo widzicie, jest coś takiego, że negocjacje w sprawie Ukrainy się odbywały, no i Stany Zjednoczone się zaoferowały, że one będą tym pośrednikiem. W ogóle Stany Zjednoczone w tym przypadku znalazły się w bardzo dużym impasie. Tak przynajmniej stwierdził szef Departamentu Stanu Marco Rubio, bo on powiedział, że próbowali pełnić rolę pośrednika, ale jakoś to nie przyniosło takich tych owocnych rezultatów z wielu powodów, jak on to określił. On twierdził, że nadal chcą być tym pośrednikiem, jeśli oczywiście będą jakiekolwiek efekty. Tak przynajmniej Marco Rubio powiedział, no nie? Natomiast też stwierdził, że Stany Zjednoczone nie mają najmniejszej ochoty marnować czasu i energii na działania, które w ogóle są bez celu i nie prowadzą do jakichkolwiek postępów, no bo Marco Rubio stwierdził, że administracja Donalda Trumpa jest gotowa powrócić do tego procesu negocjacyjnego, jeśli te okoliczności się zmienią. Oczywiście Stany Zjednoczone tam Rosji zaproponowały dosyć hojną umowę. Putin powiedział, że nie zamierza zrezygnować z tej kontroli nad Donbasem. No i mimo tego, że tam były liczne wizyty, bo i na Kremlu, i tam potem przed Putinem czerwony dywan na Alasce rozłożono przecież, prawda? No to Trump, który oczywiście obiecał, że tą wojnę zakończy w 24 godziny, no to zdołał tylko zorganizować kilka tych spotkań rosyjsko-ukraińskich, z których w ogóle żadne nie doprowadziło do pokoju. Ale po co ja o tym jeszcze mówię? Bo zaraz będziemy o Ukrainie kończyć, żeby zostawić tylko ziarenko niepewności. Słuchajcie, jak zajrzymy sobie do Bloomberga,
no to źródła Bloomberga, które są tak na marginesie bliskie dosyć Kremlowi, one na początku kwietnia otwarcie powiedziały, że Putin przygotowuje się do kontynuowania tej wojny i zakłada, że ta wojna będzie trwała jeszcze rok do 2 lat. I tak to przyjął. I co więcej, źródła Bloomberga podały, że on wydał rozkazy generałom sztabu generalnego, aby przygotowywali nową ofensywę. No, Stany Zjednoczone oczywiście nie liczyły, że do marca ten pokój zostanie jakoś zawarty, bo myślę, że chciały sobie wtedy pohasać z Iranem, a tak to są troszkę rozparcelowane w tym wszystkim. No, ale ponieważ nie przyniosło to skutku do końca marca, no to w kwietniu źródła Bloomberga pokazały te pewne takie kwestie, przekazały te po prostu kwestie dalej, że jeszcze rok czy 2 lata ta wojna ma trwać. To popatrzcie, jak raz w trąbę robiono, mówiąc, że amunicji jest tylko na 2 dni, Tak. albo że nie? Arturze, zatrzymajmy się tutaj jeszcze. To, o czym mówisz, że Rosja po prostu nie posłuchała Trumpa. Trump osiągnął coś jeszcze. Zdążył z siebie zrobić całkowitego idiotę. Klauna takiego, że szkoda gadać. Poprzez to, co on się tam odgrażał, co on mówił, najpierw z Rosją, później z Iranem, że on też w tydzień skończy tą wojnę, zaraz do Iranu przejdziemy zresztą, nie? No po prostu idiotę z siebie zrobił i tyle. I to ja nie mówię, że ja mu nie ubliżam w żaden sposób. Ja tylko uważam, że po prostu, wiesz, no, trzeba uważać na to, co się mówi. Ze względu na to, że jeżeli number one na świecie pozwala sobie na tak daleko idące oświadczenie, to Znaczy po nie prostu, można które pozwolić sobie na mówienie czegoś bez pokrycia. no dokładnie, nie? I to o W to mojej ocenie chodzi, dwie nie? No, osoby, które mówiły z pokryciem, to był Putin i Orban. To były dwie osoby w no, Europie. no tak, zgadza się. Tam, jeśli chodzi o Bliski Wschód, to było więcej takich osób, ale w Europie tak, w Europie, no, wiadomo, nie. Zgadza się. W każdym razie ja zmierzam do tego, że Rosja, to było wiadomo od samego początku, że Rosja się nie podporządkuje. Dlaczego się nie podporządkuje? Dlatego, że powstaje nowa siła ekonomiczna, to o czym mówiliśmy już, a mianowicie państwa BRICS. One mają albo już niedługo będą miały tą swoją walutę Unity, które są oparte, które są pokryte w 40% złotem, czyli kruszcami, tak? Ta waluta będzie niezwykle silna. Jeżeli w tej walucie zaczną się państwa rozliczać, to będzie samo napędzająca się tak naprawdę maszyna, ze względu na to, że te państwa będą gromadziły zapasy walutowe, rezerwy walutowe właśnie w tych unitach, co tylko wzmocni te państwa, które teraz wschodzą, tą wschodzącą siłę, czyli państwa BRICS, przypomnijmy, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA i do tego dołączyły jeszcze inne państwa Bliskiego Wschodu, Etiopia chyba też, jeśli się nie mylę, albo Etiopia jest w kolejce, ale w każdym razie tam jest dość sporo tych państw, tak? I to jest kolejna rzecz. I teraz to, o czym ty mówiłeś, że po prostu gadanie bez pokrycia, to właśnie to się o to po prostu się tak naprawdę wszystko rozchodzi, ze względu na to, że Putin doskonale wiedział, że Trump nie jest w stanie zorganizować coś takiego, nie jest w stanie osiągnąć, choćby nie wiadomo co zrobił, nie jest w stanie osiągnąć i oni po prostu czekają. Czekają dlaczego? Dlatego, że każda wojna osłabia i państwa bezpośrednio uczestniczące w niej, i państwa pośrednio, które są pośrednio uzależnione na przykład od państw, które są zaangażowane w tę wojnę, czyli czynnie, tak? I po prostu widzimy, że coś takiego ma miejsce. Tutaj ja myślę, że można by było przejść płynnie teraz do właśnie tego konfliktu w Iranie, ze względu na to, już przejdziemy. że to jest najlepszy przykład tego, nie, jak wojna może wpływać na całą globalną ekonomię, prawda? No właśnie, ja tylko jako przerywnik, bo teraz już z Ukrainą sobie skończymy. Zostawiamy kwestie do komentarzy dla Was pod filmem. Natomiast zanim przejdziemy do Izrael, wrzucę tylko ciekawostkę waszą, bo tu Sławek powiedział o tych surowcach, o złocie i tak dalej. Ja pozwoliłem sobie wyciągnąć spis, kto trzyma łapę na świecie nad surowcami krytycznymi. I proszę Państwa, moi drodzy, ja tam anglojęzyczny nie jestem, bo wiecie, że ja jestem bardziej, mówię w języku gotów niemieckim, ale po angielsku
jeżeli bym sobie czytał, to okazuje się, że na te 27 surowców, które są, no to mamy gallium, magnezjum, tungsten, bismut, grafit, silikon, indium, wandalium, rzadkie metale ziem, fluorspar, antimonity, aluminium, arsenik, tellurium i cynk i tin, to wszystko to mają Chiny, trzymają łapę. Okazuje się, że Stany Zjednoczone trzymają łapę tylko i wyłącznie w 50% nad berylem. Co więcej, nad dwoma kluczowymi trzyma RPA. Chodzi tutaj o platynę i o chrom, no nie? To w większości łapę trzyma RPA. Jeszcze magnez, czyli w 3 przypadkach RPA trzyma. No tutaj gdzieś tam się pojawia Kongo, jeśli chodzi o kobalt, no nie? Czy tam Brazylia o niobium, nie wiem co to jest po angielsku niobium. Nie wiem, musiałbym sprawdzić. No. Rosja nad Palladem, no i tam Indie gdzieś tam się kręcą jeszcze, jeśli chodzi o baryt. No nie? Ale okazuje się, że To jest niob. ponad połowę to łapę trzymają Chiny tak naprawdę w tej chwili. O, Indonezja nad niklem jeszcze trzyma kwestię, no nie? Artur, trzeba tutaj jeszcze pamiętać o tym, że tak naprawdę ogromne pokłady litu znajdują się na terenie obecnej Serbii, Chorwacji. I tam tak samo będzie, no dlatego po prostu ten kocioł bałkański jest nie na rękę Europie i tak naprawdę te państwa bałkańskie, one mają bardzo silną kartę przetargową. Nie? Co więcej, one jak stoją po stronie, na przykład Serbia stoi po stronie Rosji. Tak, zdecydowanie tak i dlatego to jest takie niewygodne, jeśli chodzi o Unię Europejską i Unia Europejska dlatego tak no, po prostu stara się wchłonąć te wszystkie państwa bałkańskie do po prostu Unii Europejskiej po to, żeby zachowywała kontrolę nad tymi wszystkimi zasobami naturalnymi, prawda? Także o tym trzeba pamiętać. Lit jest potrzebny, jest praktycznie niezbędny do produkowania baterii, tak? No, a baterie to jest po prostu siła napędowa całej technologii i wszystkich tych elektronicznych urządzeń, nie? Także o tym też trzeba pamiętać, nie? Ale z tym, co ty mówisz, metale ziem rzadkich i te wszystkie metale, tak, to się zgadza. Chiny wiedziały, że wypracują sobie taką pozycję, wypracowały, bardzo ciężko pracowały na to i wypracowały sobie taką pozycję i z tego też powodu teraz zamyka się dopływ ostatnie, co Ameryka i co świat, no nie świat, co Ameryka może zrobić, żeby powstrzymać Chiny, no to zakręcić kurek z ropą naftową, bo należy tutaj pamiętać, że Chiny obecnie biorą tylko 20% z Rosji ropy naftowej, a pozostałe 80% muszą dostarczać sobie poprzez właśnie transport morski. I tania ropa płynęła z Wenezueli. Wenezuela TIC, ona jest już skreślona, dlatego że Wenezuela pozostaje w rękach Trumpa. Czyli kolejną taką, może nie jedwabnym szlakiem, ale takim roponośnym szlakiem, no to był właśnie Iran i ta cała cieśnina Ormus. Teraz jest ona zablokowana, proszę bardzo. I znowu Chiny już znacznie bardziej osłabiły się, jeśli chodzi właśnie o ropę naftową, która jest kluczem tutaj praktycznie w każdym przemyśle. Nie mówiąc tutaj o przemyśle ciężkim, ale no wiemy, ja nie będę się tutaj rozgadywał na ten temat, nie będę tutaj wywodów wam żadnych robił, ale z ropy naftowej produkuje się praktycznie wszystko. No nie wszystko, ale bardzo wiele rzeczy. Wiadomo, że nawozy, lekarstwa, opony, wiadomo, że paliwa, różnego rodzaju paliwa i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc już o plastiku i innych gałęziach przemysłu, prawda? I teraz należy zwrócić jeszcze kolejną uwagę na to, że ta cieśnina, ja nie pamiętam jak ona się nazywa, Ormus. to jest w Azji, nie Ormus, to nie była Ormus, to jest jedna cieśnina, ale druga cieśnina na Pacyfiku, ona też została zamknięta przez Amerykanów i ona tam wiedzie pomiędzy chyba Tajlandią a tymi wyspami, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale to jest też kolejna kluczowa cieśnina, przez którą tak naprawdę Chiny dostarczają ropę naftową. Ona też zaczyna być okupowana już przez Stany Zjednoczone. I z tego też powodu
to, co widzimy, to, co obserwujemy teraz, to jest tak naprawdę Stany Zjednoczone starają się zagłodzić w jakiś sposób, wywrzeć presję tak naprawdę na Chiny, żeby po No mi się prostu wydaje, że tobie chodzi odciąć. o tą cieśninę Malaka, no nie? Tak, dokładnie, o tą cieśninę, tak, o tą mi chodzi. I ta cieśnina, jeżeli te dwie cieśniny zamkniemy Ormus, zamkniemy Malakę i Wenezuelę, no w tym momencie Chiny są w bardzo nieciekawej sytuacji, jeśli chodzi o ropę naftową. Mhm. Mogą wziąć No bo- to z Rosji, No bo ale Mhm. to jest ryzykowne. Nie tylko, że jest ryzykowne, ale dodatkowo jeszcze należy rozbudować infrastrukturę. No Także bo przez cieśninę to jest Malaka idzie czynnik, cały który należy transport. wziąć pod uwagę. No właśnie, bo przez cieśninę Malaka idzie cały transport do Chin z Afryki i Tak. z Azji, no nie? Tak, dokładnie, nie? Natomiast jeszcze jest taka jedna rzecz. Tutaj przejdźmy sobie do tego całego tej wojny, która jest na Bliskim Wschodzie, albo która się tworzy na Bliskim Wschodzie i ona może być, bym powiedział, zalążkiem tej trzeciej wojny światowej, takiej no, wizualnej, bym powiedział, bo w mojej ocenie to ta trzecia wojna to już trwa, ale chodzi o taką wizualną bardziej, no nie, no to te napięcia tam są oczywiście bardzo ogromne i tam trwają te rozmaite dyskusje, natomiast wiesz, ona jest na tyle niebezpieczna, że w chwili obecnej ona nie dotyczy już tylko i wyłącznie Izraela, Iranu czy Stanów Zjednoczonych, bo w grze jest cena ropy naftowej, jest bezpieczeństwo transportu morskiego, są Chiny już w grze, prawda? Arabia Saudyjska, Rosja i cała gospodarka światowa, bym powiedział, no nie? Przez te całe... Zjednoczone Emiraty, które wychodzą z grupy OPEC, prawda? No. A Arabia Saudyjska, która de facto dla niej stworzono petrodolara, a ona mówi, że już nie jest zainteresowana dolarem, tak? Tak. I też chce wejść sobie powoli, więc jest ten cały punkt zapalny, który jest tą cieśniną Ormus, bo przez cieśninę Ormus przepływa potężna część światowej ropy i gazu, no nie? No, tam się szacuje 20%, Ja tak? tylko jeszcze chciałbym powiedzieć odnośnie cieśniny Ormus, bo wszyscy przeklinają, że Iran zablokował cieśninę Ormus. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że wszystkie cieśniny były płatne, no bo weźmy kanał Suezki, brano Tak. pieniądze za to, kanał panamski, brano pieniądze za to. Tylko Iran nie brał pieniędzy za cieśninę Ormus, nigdy, chociaż mu proponowano, żeby brał, ale Iran nie brał. I teraz jeżeli Iran to zablokował, to jest wielkie urabura, no nie? Tak, dokładnie. I teraz kwestia tego typu, że kiedy Iran po prostu zablokuje kompletnie tą cieśninę, no to te ceny paliw eksplodują w tym momencie. Tak? I na bank będzie szok energetyczny w mojej ocenie. I to jest w stanie położyć też w dużej mierze Unię Europejską, tak bym to powiedział. Jest. Szczególnie, że Unia Europejska już zadeklarowała, że się odcina od gazu na pewno rosyjskiego, od ropy tak rosyjskiej, także no nie wiadomo skąd my to weźmiemy, nie wiadomo dokąd to nas będzie płynąć, no wiadomo, Norwegia jeszcze, tutaj na Morzu Północnym też są ogromne tam złoża, także stąd też będzie można czerpać jakieś tam, wiadomo, jakieś tam ilości, nie wiem, czy one pokryją, zaspokoją w pełni, wiesz, zużycie, czy tylko w jakiejś części. No ale powiem szczerze, słuchaj, powiedz mi, jak tam ma się sprawa w Polsce, bo wiem, że już na przykład w Azji ogłasza się, że ludzie powinni zdalnie pracować wtedy, kiedy mogą, ze względu na to, żeby oszczędzać paliwa. W Polsce tego nie ma, ale to jest jeden z większych paradoksów korporacji w mojej ocenie. Dlatego, że korporacje dupę zawracają zawsze i mówią, że my dbamy o środowisko, a z drugiej strony nie będzie home office'u, tylko masz przyjeżdżać i stać w korkach i palić paliwo, Tak. nie? Więc jest to kompletny paradoks. Na razie tego czegoś takiego nie ma jeszcze. Natomiast problem się zacznie w momencie, jeżeli Rosja przyblokuje te rurociągi odnośnie ropy dla Niemców, bo to się wtedy zacznie już konkretny problem. Oczywiście Donek powiedział, że my pomożemy, jak najbardziej, nie? Także, no, bo jeszcze tego nam brakuje, żebyśmy jeszcze Niemców wzięli sobie na siebie, nie? Ale... No, dokładnie. Wiesz co, Artur, nie wiem, co jeszcze chcemy, może wiesz co, taki krótki przegląd tego, co się tam wydarzyło, wiadomo, od początku tej wojny w Iranie, tak? Od 25 lutego, tak?
Stany Zjednoczone, tak, nowe sankcje na sieć transportu ropy powiązano z Iranem, nie, tak. Następnie Izrael i USA rozpoczynają uderzenia militarne, tak. Potem Donald Trump odgraża się, że albo Iran zgodzi się na to, co my chcemy, albo po prostu przestanie istnieć i oni tam najadą ich, no i tak zmienia to zdanie co chwilę, tak. Następnie 9 marca Trump twierdzi, że wojna jest praktycznie zakończona. Proszę bardzo, mamy 9 maja, tak, czyli 2 miesiące po tym, wojna wcale nie jest zakończona. Jest jakiś tam rozejm, który jest pseudorozejmem, dlatego że wiemy, że ten rozejm jest z obu stron naruszany i tam dochodzi do wymiany ciosów jakoś. Następnie Trump autoryzuje to uderzenie na tą wyspę Kark i tak dalej, nie. Trump wzywa NATO i Chiny do tego, żeby się przyłączyły, tak, do tych działań wojennych i żeby po prostu albo rozejm jakiś, albo żeby wywarły presję na to, żeby Iran się poddał. Oczywiście to świadczy wymownie o słabości Stanów Zjednoczonych. No i tak dalej, i tak dalej. No i teraz 6-9 maja to jest stan bieżący, tak, że Trump mówi, że oczekuje odpowiedzi od Iranu odnośnie tych żądań, które on sobie tam rości. Ja szczerze wątpię, żeby Iran się na to zgodził, ze względu na to, że Iran jest w zbyt silnej pozycji obecnie, żeby dać takie fory Stanom Zjednoczonym. Iran ma za sobą tak naprawdę bardzo potężnych sprzymierzeńców, czyli te państwa BRICS, dlatego że musimy też dodać tutaj, że Iran, ja nie wiem, czy Iran jest w państwach BRICS, czy pretenduje, ale nie jestem pewien. W każdym razie ma za sobą potężnych sojuszników, takich jak Rosja i Chiny. Rosja zresztą obecnie powiedziała, i to całkiem ostatnio, chyba wczoraj czy dzisiaj powiedziała, że Rosja miała tam pomagać szkolić około chyba 10 000 studentów odnośnie obsługi tych dronów, które są odporne na te ataki elektromagnetyczne, nie? I miała ich tam wysłać chyba około 5 000. Wiadomo, że ta liczba, którą się podaje oficjalnie, trzeba ją troszeczkę pomnożyć przez 2, być może 3, być może nawet jeszcze więcej, po to, żeby naprawdę tak odzwierciedliło to stan rzeczy. No i widzimy, co się dzieje tutaj, bo to jest puenta tej mojej wypowiedzi. Jakie mamy ceny energii teraz? No w kosmos wywaliło te ceny energii. Wszystkie paliwa, wszystko to, czym my się posługujemy na co dzień, no niestety życie kosztuje nas coraz więcej. Także to, o czym mówiliśmy, proszę bardzo, wystarczy tylko i wyłącznie blokada jednej cieśniny, no i widzimy, jaki to ma wpływ ekonomiczny na całą kulę ziemską, na wszystkie państwa, tak, które opierają się na ropie, a wszystkie te państwa rozwinięte zachodnie opierają się na ropie, prawda? No i widzimy, do czego to doprowadza, tak? W każdym razie mi chodzi tylko o to tutaj, ja chciałem tutaj powiedzieć, że ta wojna w Iranie zaczęła się w sposób głupi, dlatego że Trump rozpoczął to na zlecenie tak naprawdę Izraela. Co Izrael robi w Palestynie, ja tutaj po raz kolejny muszę powiedzieć, to jest ludobójstwo oczywiście. Izrael chce rozszerzyć swoją strefę wpływów. Izrael chce tak naprawdę doprowadzić do powstania tego wielkiego Izraela, wykorzystuje przy tym Stany Zjednoczone. Wszyscy my obrywamy rykoszetem, wszyscy my będziemy zbierali te zatrute owoce właśnie takich działań. Tak? Czy się z tym zgadzamy, czy nie. Jak to się rozwinie, zobaczymy. Ja uważam, że ta wojna zbyt prędko się nie skończy, dlatego że to będzie kontynuacja wojny w Ukrainie, po to, żeby przenosić jeden dramat z jednej sceny na kolejną, na kolejną i na kolejną. I ten dramat ma się nie kończyć, po to, żebyśmy my przez cały czas, ciągle i wciąż, żebyśmy zaprzątali sobie umysły właśnie jakimiś problemami. Czym bardziej te problemy dotyczą naszego przeżycia, tym bardziej będziemy emocjonalnie powiązani z nimi. No i zobaczymy, co czas przyniesie, co przyniesie nam przyszłość. W każdym razie
To jest to, co ja chciałem powiedzieć. Ja tylko Oddaję Ci dodam głos. jeszcze taką rzecz, że wojna na Ukrainie nie zaczęła się w 22 roku, ale zaczęła się w 14 roku. Tak, To wszyscy dokładnie. wiedzą. Więc to było przygotowywanie i ten cały Mhm. konflikt analogicznie, który jest związany ze Stanami Zjednoczonymi, z Iranem i z Izraelem, również nie rozpoczął się teraz. On się rozpoczął w 2020 roku na skutek porozumień abrahamowych, no nie? Nie wiem, czy pamiętacie, na czym polegały porozumienia Tak. abrahamowe. Te porozumienia abrahamowe to była taka seria tych porozumień dyplomatycznych, gdzie Izrael nawiązał współpracę między innymi z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, z Bahrajnem, z Sudanem, z Maroko, mówiąc, że wszyscy jesteśmy dziećmi Abrahama, prawda? Tu chodziło o tą normalizację stosunków Izraela, otwierano tam ambasady Izraela. No i dlaczego to tak naprawdę było takie ważne, te porozumienia abrahamowe? Dlatego, że w sumie był to przełom w tych relacjach izraelsko-arabskich już praktycznie od dekad, dlatego, że większość państw arabskich odmawiała w ogóle współpracy z Izraelem, tutaj to zostało przełamane. Natomiast tutaj akurat w tym przypadku Palestyna się wkurzyła ostro, bo powiedziała, że nawiązując relacje z Izraelem, to te państwa arabskie porzuciły Palestynę tak naprawdę, nie? No i to też doprowadziło do znacznego handlu Izraela z państwami Zatoki Perskiej. Tak więc to było początkiem tego wszystkiego, tej całej zarzewi między Iranem a Izraelem. Dlaczego? Dlatego, że ten porozumienia abrahamowe kompletnie zmieniły układ sił na Bliskim Wschodzie, tak? Iran poczuł się strategicznie okrążany. Dawniej większość państw arabskich była wrogich Izraelowi, a tymczasem w chwili obecnej na skutek porozumień abrahamowych część miała z Izraelem niby militarnie, technologicznie czy wywiadowczo współpracować, tak? Więc tutaj te sytuacje też nie zaczęły się teraz hop siup, tak? One zaczęły się już tam w 20 roku, tak? Bo te porozumienia abrahamowe przyspieszyły tą regionalną i rywalizację izraelsko-irańską, tak bym to powiedział. No i tak naprawdę, jeśli by do tych porozumień abrahamowych jeszcze Arabia Saudyjska weszła, no to dla tego układu byłby to dla Iranu strategiczny cios, i to militarny, i polityczny, i gospodarczy, bym powiedział. Także mi się wydaje, że obecny konflikt to nie jest tylko i wyłącznie spór na płaszczyźnie, na linii Izrael-Iran, to jest przede wszystkim walka o przyszły układ sił całego Bliskiego Wschodu. I to jest tak naprawdę najważniejsze, nie? Ale wiesz co, ja zastanawiam się, czy państwa Bliskiego Wschodu nie zdają sobie sprawy z tego, że Izrael, postępując w ten sposób, on strzela sobie w kolano tak naprawdę. Dlatego, że to, że oni zdradzają, ja nie wiem, sprzeniewierzają się swoim wartościom od tak nagle, coś, co mogło zostać zrobione już w 1948 roku, wtedy, kiedy państwo Izraela, czy ten stan Izraela powstawał, one się sprzeniewierzają teraz przez dziesiątki lat, twierdziły, że one mają prawo do tej ziemi, dlatego że Biblia im tam nakazuje prawo mojżeszowe od Abrahama i tak dalej, że one mogą, muszą i po prostu będą dążyły do tego. Nagle zmieniły zdanie. Czy wydaje ci się, może wiesz co, ja najpierw odpowiem na to pytanie. Najpierw zadam to pytanie, czy wydaje nam się, czy nikt nie ma na tyle wyobraźni, że Izrael może dokonać takiej samej zdrady tych swoich sojuszników, tylko po to, żeby ich wykorzystać przeciwko swoim wrogom w chwili obecnej, po to, żeby tylko następnie, żeby ich zdradzić, no nie wiem, za jakiś tam czas, żeby zagarnąć ich ziemię. No oczywiście coś takiego może zostać zrobione i do takiej sytuacji jak najbardziej może dojść. Ja na przykład spodziewam się czegoś takiego, że Izrael teraz wykorzystuje Stany Zjednoczone, Izrael teraz wykorzystuje Zjednoczone Emiraty czy Arabię do tego, żeby tak naprawdę uzyskać jakieś tam korzyści strategiczne i terytorialne, ale w kolejnym kroku nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tych tak zwanych gojów, czyli gojów, tych wszystkich, którzy nie należą do tej jedynej słusznej religii ich zdaniem, żeby po prostu unicestwić w jakiś sposób i zniewolić, nie? Dlatego po prostu, wiesz, no ja powiem szczerze, ja nie rozumiem tej polityki
i ja nie rozumiem, w jaki sposób tamte państwa wyobrażają sobie koegzystencję z tworem takim, jaki jest Izrael. I ja tutaj mówię, ja w żadnym wypadku nie nawołuję do jakiegoś powstania przeciwko Izraelowi. Ja tylko mówię, że po prostu tego typu rzeczy powinny zostać wyjaśniane i egzekwowane przez wszystkie strony konsekwentnie, ciągle i wciąż, a nie tak, że jedno państwo, czytaj Izrael, robi sobie dokładnie to, co chce, zmienia zasady wtedy, kiedy mu się podoba i po prostu angażuje strony trzecie i czwarte, takie, które przynoszą jakieś korzyści, nie? Tak jak ma się to na przykład teraz z Polską, która ma być na przykład tratwą ratunkową, tak? Dla tych wszystkich uciekających Izraelczyków, Żydów, po prostu z obecnego Izraela, tak? Dlatego, że tam się za gorąco robi, nie? No wiecie, no moim zdaniem samo to, że goje tak naprawdę nie są traktowani jako ludzie, tylko są traktowani jeszcze gorzej jak bydło, no to chyba też o czymś świadczy. Nie? Jak ci się wydaje, jak to się może rozwinąć i czy to może przynieść jakieś skutki pozytywne, czy nie? Wiesz co, ja ci powiem, mi się wydaje jedna rzecz, że tutaj jest jeszcze dwóch graczy, którzy do tej gry nie weszli. To jest moje prywatne zdanie. Jednym takim graczem jest Turcja, a drugim takim graczem są Chiny. No, I Turcja, słuszna uwaga, tak, zgadza to się. jest dwóch graczy, którzy do tej gry jeszcze nie weszli. Turcja już parę lat temu, chyba 3 lata temu, czy 2 lata temu przynajmniej, ona już otwarcie mówiła, że szykuje się na konflikt z Izraelem. Z Izraelem. Oni mówili to otwarcie i oni jeszcze do tej gry nie weszli. Także wiesz, także tutaj jest jeszcze piłka cały czas w grze, bo z kolei Izrael też wie, co się święci, skoro chciał wykupić 2 wyspy greckie, żeby przesiedlić tam swoich obywateli, tak to nazwijmy, no nie? Bo już takie pomysły miał obecnie. Także wiesz, także Izrael doskonale wie, co się święci. To, że buduje ten przesył na przykład, gazociąg, jest to dosyć dobra sprawa, że on chce przede wszystkim zarabiać na tym z Europy. To przede wszystkim, to wiadomo, że będzie chciał zarabiać z Europą. Natomiast pytanie, co To dalej zarabianie z Europą to jest kontrola tak naprawdę, nie? I to szczególnie jeśli chodzi o Tak, pewne tak. państwa, nie? To Ja jest muszę tutaj powiedzieć, wiesz co, ja muszę tutaj powiedzieć, że nawet Rosja nie wykazała się na przykład tym, czym mogła się wykazać, żeby zakręcić kurek i żeby wykorzystać to jako broń. No Rosja na przykład konsekwentnie respektowała te wszystkie umowy, które były te międzynarodowe, jeśli chodzi o przesył ropy i gazu. Tak naprawdę to Ukraińcy się tutaj sprzeciwili. No, a jeśli chodzi o ten hub gazowy w Polsce, który ma przebiegać przez Izrael, Włochy i poprzez te państwa, tam Austria, chyba Szwajcaria, jeśli się nie mylę, nie wiem jak oni to wyegzekwują, przecież tam są górzyste tereny, to ja doprawdy nie wiem w jaki sposób oni to zrealizują. Ale jeżeli dojdzie do czegoś takiego, no to wiadomo, że Izrael też będzie miał haka na Europę, nie? Będzie mógł tego użyć jako broni, nie? Także to nie ma co się oszukiwać, nie? W każdym razie, słuchaj Arturze, my już rozmawiamy troszeczkę i teraz tak będziemy może się powtarzali, ja nie chcę się powtarzać. Tak, może wylądujmy już i podsumujmy to, o czym rozmawialiśmy, tak, czyli Ukraina, jaki ma wpływ, w jaki sposób po prostu sytuacja się rozwinęła. No i tak samo, jeśli chodzi o sytuację w Iranie. Na zakończenie, jakie przewidujesz ceny paliw? Wzrosną? Wiesz co, zmaleją? jeśli chodzi o kwestię paliw w Polsce, to ja przewiduję, że te ceny wzrosną, tylko że Polska w porównaniu do innych państw Unii Europejskich dosyć dużo korzysta z samochodów na LPG, na gaz. No niestety też wymyślą, żeby coś na pewno tym ludziom umilić życie, tak jak i mnie, bo ja też na gaz jeżdżę ogólnie. Więc na pewno też coś Moja wymyślą, siostra też. żeby po prostu umilić życie tym ludziom, żeby też za dobrze nie mieli. No, Tak. natomiast wiesz, tutaj akurat Polska się jeszcze ratuje właśnie tym, że spora część kierowców jeździ na gaz. Jeździ na gaz.
Chociaż oczywiście, jeśli chodzi o transport, wszystko wzrośnie, no bo wszystko na ropę idzie. Wszystkie dostawczaki idą na ropę, więc to ja wiem, mój kuzyn na przykład ma firmę transportową, to on, żebym ci nie skłamał, ale on parę dziesiąt tysięcy, nawet prawie 100 tysięcy miesięcznie wydaje na paliwa. Wiesz, Sporo. no jak zatankuje tam 7 tirów i to jeździ po Europie przez miesiąc, to wiesz, nie? No tak, rzeczywiście, nie? I to są tysiące, później dziesiątki tysięcy kilometrów, nie? No. To w jakiś sposób trzeba zasilać. No dobrze, Arturze, słuchaj, tutaj poruszyłeś bardzo ciekawy temat Turcji, ale ja nie wiem, czy... Nie, teraz już chyba nie będziemy Nie, to jest jeszcze dalsza tego... sprawa, a my możemy poczekać, Tak, piłka jest w grze, no nie? jest w grze, ale ja uważam, że ten konflikt w jakiś sposób się rozwinie, dlatego że Turcja nie pozwoli sobie na to, co Izrael robi, jak Izrael się odgraża, że Turcja ponoć jest kolejnym państwem, które jest zagrożeniem dla egzystencji Izraela, tak, no z tego może wyjść nowa zawierucha jakaś, no zobaczymy, jak to, wiesz, co z tego wyniknie. Mhm. Dobrze, Arturze, lądujemy. Dzięki ogromne za wspólne spotkanie. Postaramy się, żeby teraz Dziękuję już też. sukcesywnie się nasze spotkania z powrotem pojawiały. My czekamy na Wasze komentarze. Ciekawi jesteśmy, co Wy na ten temat myślicie. Wrzucajcie, zostawcie po sobie ślad. Dzięki ogromne, Sławku, za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam. Dziękuję Ci, Arturze, i dziękuję widzom, i do następnego razu. Trzymajcie się.